W życiu znowu mi nie wyszło. Bum, 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 bum. Miało być zajebiście, a jest jak zawsze. Jojo! Trzeci dzień walki. To będzie trzeci dzień walki z tymi blaszkami. No więc tak. Kolejna część, kolejny dzień walki. No i dobra, montowanie tego kloca. Dobrze sobie tą procedurę przećwiczyć parę razy. Także akurat w momencie, kiedy no wszystko sobie układamy, także montujemy, demontujemy to 100 razy, jak już wspominałem. To akurat sobie jesteśmy w stanie przećwiczyć montaż, no bo tu wszystko wchodzi na żyletki. Nie jest to łatwo wsadzić. Już nie pamiętam. Tu wyciągałem, wkładałem, ale teraz mam problem. Nie pamiętam już, jak to się dokładnie robiło. Ale zobaczymy, zaraz może wejdzie. Jest jakaś procedura, tam prawo, lewo, prawo, góra, dół, wybok, w bok i powinno wejść. To wchodzimy już tak. Dole jeszcze najgorsze, że kurwa na ślepo to się wkłada, bo kurwa nie ma tam jak spojrzeć, kurwa. Kurwa, to trzeba kilkoma elementami trafić w jednym momencie, bo to ma też takie szpilki do ściany grodziowej do przykręcania. A tu jeszcze muszę przejść wężyki. Dobra, wężyki przeszły. Ależ to jest wkurwiające wszystko. Jezus. Ależ się czuję wkurwiam przy takiej robocie. Dobra. Jezu, ale człowiek jest... A na tych szpilkach, co właśnie przechodzą przez kabinę, zostawiłem nakrętki. Ale no, nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Zostawiłem nakrętki na tych szpilkach, dlatego mi nie chciały przejść przez tunel środkowy. No chyba za słabą kawę wypiłem. To by można było odkręcić tą górę. Tą górę można by odkręcić, wtedy sobie włożyć, wtedy górę przykręcić. Nie będzie tyle szarpania. Dobra, tak zrobimy. Tutaj sobie ten chwyt powietrza odkręcę. Raz, 2, 3, 4 śrubki. No, okej, tak będziemy wkładać, będzie dużo prościej. Ale wcześniej wkładałem z tym. Tylko kurde, jakoś teraz nie mogę. Dobra, cięcie. No i dobra, teraz jajca będą takie, że jak zdemontowałem sobie ten chwyt, tutaj silniczek też jest. Silniczek akurat został na kablu. Od zamykania, otwierania przepływu środek, kabina z zewnątrz. No teraz jak wsadziłem sobie i zawiesiłem już tutaj całą tą magistralę nagrzewania i klimy, to teraz tego nie sadzę, czyli to by musiał sobie wsadzić pierwsze tam w kierunku zegarów, wsadzić to i dopiero już pod spodem, bo no nie przełożę. Także całą procedurę trzeba będzie sobie wykminić do składania tego wszystkiego, ale dobra, to akurat nam nie przeszkadza w tej chwili w tym, żeby po prostu móc dalej pracować z tym
i rozkminiać tutaj właśnie tą deskę taką, która tutaj po prostu chciałbym, żeby zakrywała te plastiki pod spodem. No, także teraz rozkminimy wszystko to i cacy. No, ale cała afera właśnie po to tutaj z tym, żeby teraz sobie ustalić głębokość tego, no bo tu będziemy teraz widzieć, ile mamy miejsca. Tego miejsca nie mamy zbyt wiele, więc to gdzieś powinno być w takiej pozycji umieszczone. No i teraz to będę musiał tutaj sobie też przyciąć troszkę, no bo tu będą szły chwyty powietrza. Dobra, dalej to rzeźbię, dorabiam sobie tutaj właśnie blaszki wewnętrzne, które będą to utrzymywać. Te dwie do zagięcia, te dwie po środku do dokręcenia. No, tutaj zrobiłem górę, ściąłem to delikatnie pod deskę. No i powinno być całkiem fajnie, całkiem fajno. Tu wiadomo, jeszcze będzie można delikatnie ustawić lepiej, bo teraz już mi się przesunęło. Ale właśnie podczas montażu będę chciał to ustawić i już na ostatecznie, jak będę miał to poustawiane, to jeszcze delikatnie będę mógł sobie te otworki rozszlifować. Tak jakbym chciał. Ale dobra, możemy iść powoli kombinować dalej, co z tą deską rozdzielczą wyczyniać. Także tak, pomalutku. Teraz to wszystko będziemy jeszcze dopicowywać. No i dobra, i takie coś wstępnie to będę chciał dać do obszycia albo skórą, albo po prostu tym materiałem takim jak dywanowym, jak dywan. No ale dobra, tak to chcę dać. Tu jeszcze mam nawiewy takie same jak dawałem do Amazonka. No też kupiłem cały zestaw z C-klasy i też właśnie myślałem, żeby wkomponować te nawiewy gdzieś w jedno miejsce. Gdzieś tutaj wkomponować te nawiewy po prawej, po lewej. Po prawej stronie mamy ten włącznik świateł, nie? Więc to by musiało być gdzieś na takiej wysokości, żeby było symetrycznie z dwóch stron. To praktycznie na kolana będzie dmuchać. Chyba żeby na przykład te nawiewy dać tu, nie to. W ogóle tak jak myślałem, bo miałem też taką rozkminę przecież, że tu niepotrzebne będą nawiewy, no bo tu jest duży centralny nawiew i akurat z tych, które rozchodzą się na boki i na środek konsoli w Durango, tutaj będzie idealnie powietrze, mamy tu do ogrzewania szyby, no i na nogi, nie? Także tu na nogi będzie dmuchało. Także myślę, że w takiej małej kabince to ogrzewanie i klimatyzacja nie będzie potrzebowała tych nawiewów bocznych. Zresztą w oryginale nie było żadnych nawiewów, a to pójdzie do innego projektu. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Dobra. I teraz muszę się zastanowić nad tą trudniejszą częścią, czyli tam wokół kolumny kierowniczej też muszę sobie taki szablon dorobić. No i dobra, z tej strony było coś takiego. Także tu będzie podcinka na te przełączniczki. No i co, budowę trzeba będzie zrobić też jakąś fajną, okrągłą kolumny kierowniczej. No i tutaj zrobić to z dwóch części. Tutaj zakończenie, które będzie też tak na półkole, jak ten element schodziło się tam do środka. No i tu będzie pod kierowcą. No, także myślę, że w miarę będzie to sympatycznie. I jak to sobie przykryjemy jakimś materiałem, a wiadomo, deska z tym elementem będzie pomalowana. Tak samo przecież te przełączniczki będą w kolorze. Myślę, że ten kierunek jest całkiem fajny. Całkiem fajny. No i pierwszy element mamy wstępnie z blaszki wycięty i wtyknięty. Także taki element. No i dobra, i teraz właśnie tą trudniejszą część trzeba będzie zaraz rozpocząć. On jest zagięty tutaj o 90 stopni, że będzie przykręcany od góry. Tak samo tutaj na dole jest też zagięty, jeszcze nie do końca, ale też muszę tak to pozaginać, żeby zostawić sobie później przestrzeni na gąbeczkę i na materiał. No i wiadomo, z tej strony tutaj na razie mam wycięte, będę musiał jeszcze trochę podciąć i dospawam sobie po prostu też taki wąs, żeby materiał mógł sobie zejść tak. No, tak samo tutaj po bokach zrobię. Żeby też chcę tak zrobić, żeby nie było żadnych śrub mocujących na zewnątrz, żeby wszystkie śrubki były od wewnątrz. Także tu też jest zagięty o 90 stopni i znaczy no nie o 90, tu gdzieś o jakieś tam ileś i tam dalej o 90, żeby on też tutaj był sztywny. No, myślę, że fajnie. Myślę, że fajnie. To jak to będzie na czarno, to się schowa, ukryje. Tak.
Tak. Dobra, i teraz tutaj dalej pod dechą trzeba kombinować, co tutaj dalej zrobić. No i dobra, tu mamy wetknięte na śrubokręcik, tam natomiast na deseczkę, no ale się trzyma na razie. Na razie się trzyma blaszka, jedna i druga. Ta tutaj wiadomo pójdzie trochę wyżej. Tu mamy podcinkę na nożny ręczny. No i teraz tu muszę wymyśleć łączenie jakieś. Tam blaczkę mam głębiej wpuszczoną, to mam dalej wypuszczoną i tu będę chciał zrobić jakieś zaokrąglenie, żeby się te dwie blaszki łączyły. Tak jak jest wcięcie też w progu, żeby to mieć miejsce na dodawanie gazu swobodne. Na swobodne dodawanie gazu. Oj, no dobra, ale to już chyba nie dzisiaj. To już chyba nie dzisiaj. No i dobra, walczę dalej. I dorobiłem sobie tutaj ten łuczek, który będzie schodził, czy schodzi już. Dosyć ciężki element, bo to jest łuk w tą stronę, jeszcze tu w tą stronę. No ale jakoś to tam sobie pomalutku próbuję podorabiać, żeby to tak mniej więcej wszystko ze sobą współgrało. No i dobra, i teraz będę musiał pokminić, jak stąd przejść w ten element, który tutaj będę miał pod kolumną kierowniczą, żeby to jakieś fajne przejście zrobić i jakoś to mocować ze sobą. Także na razie to wygląda tak. No i dobra. Na razie wstępnie mamy to założone. Tutaj z tej strony też to mamy wstępnie cyknięte łączenie. Także tutaj na półokrągło i tu też będzie delikatnie na półokrągło. I teraz tylko muszę się zastanowić, jak i tutaj zrobić jakąś szparę na tapicerkę. No, chyba na 5 mm szparę trzeba zrobić. I tam się zrobi jakiś od wewnątrz miejsce, żeby skręcić ze sobą te dwa elementy. Dostęp jakiś tam od środka będzie. No i dobra, wstępnie to jest. Teraz tylko to wszystko podopracowywać, porobić uchwyty, pospawać. Jest. No i tutaj dospawać też takie te wzmocnienia tam dospawać. No tak, ale coś takiego. Takim bardzo minimalistycznie. I mówię, jak to będzie w czarnej tapicerce, czy w dywaniku jakimś, czy w skórze, to zaniknie, a wiadomo, deska będzie w kolorze, no w tym co jest. Już to też się zrobi w kolor deski. Dobra, jeszcze teraz tylko tutaj trzeba będzie wykminić osłonę do kierownicy. Znaczy no nie tylko, bo tu jeszcze jest, przy tym to jeszcze jest roboty na weekend. No i dobra, tak czasami jest w tej niewdzięcznej robocie. Właśnie przed chwilą podciąłem sobie tą blachę pod nogi kierowcy, żeby zrobić większe wejście na tą blaszkę, którą tu rozkminiam od kolumny kierowniczej, no bo coś nie tak mi nie pasowało. Odrysowałem, poszedłem, podciąłem i wyciąłem i muszę tą blachę teraz od nowa zrobić. Tą pod nogi. Coś kurde, no tak to jest, no. Tak to jest. Coś mnie zaćmiło. I kurde, stwierdziłem, że muszę mocniej podciąć. Podcięłem i co? Jajco. Dziura jak ja pierdzielę. No dobra. Bo teraz tekturką sobie dorabiam właśnie szablon na obudowę z metalu tej konsoli. Ona jest łamana, więc to musi być takie też łamane. Też się zastanawiałem, czy od kierunkowskazów i wycieraczek manetki nie przełożyć tutaj, bo to jest przełącznik od wycieraczek. Ale można by było zrobić tutaj taki właśnie przełączniczek od wycieraczek i gdzie indziej przełożyć przełącznik od kierunkowskazów. Ale nie, chyba sobie po prostu to obuduję i tu zostawię. Wycieraczki będą tak. No w końcu to jest restomodzik, więc jakby te nowsze zdobycza technologii, żeby było bardziej komfortowo, czyli kierunki, wycieraczki w jednym miejscu. No tak, no dobrze. Tak myślę, że tak zrobimy. Okej, no to nic, no trzeba iść wyciąć nową blachę. No na szczęście mam trochę tej blachy. Oj, tak. No i dobra, mamy wycięte. Od razu zrobione mniejsze kółeczko. Od razu też z tej strony sobie zrobiłem dłuższe, bo tam
dospawywałem, to od razu spróbuję sobie zagiąć, żeby nie dospawywać. Już tutaj na tym nic. No i dobra. Mnie się troszkę te kółeczko poprawi na tym, jak już będziemy wszystko spasowywać. Ale ten z tym, no może będzie dzi. No i dobra, z każdą godziną jestem trochę bliżej. Muszę rozkminić. Tutaj zaraz będę musiał sobie wyciąć na przełączniki od świateł, że takie będzie zagłębienie i to jest to, co mamy już przyspawane tam pod spodem do świateł i do napędów. No i rozkminiam sobie to. Właśnie sobie to poprawiłem, wycięcie. I ten z tym. Dobra, mamy wstępnie wyciętą blaszkę pod kolumnę kierownicy, czy obudowującą kolumnę kierownicy, żeby ją tutaj wpasować, tylko właśnie musimy ją dobre łuki porobić. I się zastanawiam, zaraz sobie wezmę butlę chyba od argonu, czy od CO2 i zaraz będę próbował na butli trochę to podgiąć, żeby tutaj taki dosyć nieregularny, ale okrągły, niepołamany kształt. Tutaj na dole się tak nie spuszczałem nad tym, w zasadzie to na giętarce stopniowo podginałem. Tam to troszkę przekołowałem już, to jeszcze może przekołujemy na kole angielskim. No bo to i tak będzie gąbką pokryte i skórą. Natomiast to chyba pomalujemy też w kolor deski rozdzielczej. Taką kurde będziemy próbowali zrobić szarość z taką patynką rdzawą. No dobra, no kombiniren. Całe życie trzeba kombinować. Teraz skórzana poducha i walcowanko. Coś trzeba kombinować, mój przyjacielu. Delikatne walcowanko. To też będzie można trochę na kółku angielskim podjechać jeszcze. Krawędzie. Jakie to walcowanie, kurde. Jakie to walcowanie. Bo tak to zaraz porobimy też takich kurde kocopołów my friend, kurwa. Same kocopoły. Controller, my friend. To się ma zawężać w tą stronę. I to też trzeba trochę uwzględnić w trakcie walcowanka. No coś trzeba metodą prób i błędów trzeba coś z tym wykminić. A wiecie co właśnie odjebałem? Kurwa. Ale ty masz łeb, człowieku. Zrolowałem to. Już jest w miarę fajnie. Ale nie w tą stronę. Tu mamy wycięcie na dźwignię od zmiany biegów. Więc to powinno być wyrolowane nie tak, tylko tak. Także tak. Dobra, poszedłem sobie zrobić właśnie drugą kawę. Nieświadomy tego, dopiero jak wróciłem z kawą i wziąłem 2 pierwsze łyki, to spojrzałem, kurwa. Ale żeś odwalił numer. No nic, na szczęście jeszcze trochę blachy mam na warsztacie. Trzeba wyciąć na nowo i zagiąć w drugą stronę, bo teraz odgięcie tego, no mogę spróbować, ale no spróbuję najpierw odgiąć i w drugą stronę przerolować. 2 razy mierz, raz tnij, jest taka zasada. Tak samo 2 razy se spójrz i raz zagnij. Także tak jak mawiają, nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Dobra, odgiąłem to trochę w drugą stronę. Zaraz to zobaczymy. No nie jest tak najgorzej po odgięciu w drugą stronę. Zaraz to i tak będziemy musieli to jeszcze przymierzyć na samochód i dokształtowywać na samochodzie. Tak jest, proszę Państwa. Zaraz klucze, wszystko nareperujemy. Pan się nie martwi. Coś z tego wyjdzie. I tak to musi być mocniej zagięte. No dobra, zaraz to spasujmy na samochodzie i resztę podpięć dokonujmy już na samochodzie. Tak jest. Koncept jest taki, że to będzie zakładane, zaciskane
I tutaj od góry skręcane 2 śrubkami. Tak sobie to wymyśliłem. Ile z tego się koncepcji planu uda zrobić, to się dopiero dowiemy, jak to wszystko zrobimy, więc on musi być taki giętki. No mogę też gdzieś, załóżmy, tu zespawać, nie wiem, przeciąć w połowie, dorobić blaszki o 90 stopni i skręcane, ale to, no może i tak, nie, trzeba będziemy myśleć. Na razie to jest koncepcja, że to coś takiego. Wiadomo, to wszystko trzeba będzie lepiej dopasować. Tu musisz w takim razie ściąć to tak. 2 razy miesz, raz nie. Jak się robi wszystko na oko, to czasami trzeba dorabiać parę razy. Nie, no dobra. Zaraz to wszystko muszę sobie porządnie rozkminić. Jeszcze właśnie zaplanować, jak to układać. W jaki sposób to układać. Bo faktycznie ta blacha by nie musiała wchodzić w środek, tylko mogła nachodzić na wierzch. I to będzie prostsze i w sumie nawet lepsze. Tak, wtedy sobie tu dorobimy jedno mocowanko, nawet tu z boku możemy sobie dorobić śrubeczki i będziemy mogli to nawet w sumie pospawać. Już na gotowe. Nie, na kolumnie to nie może być pospawane na pewno. To musi być nakręcane na kolumnę. Dobra, no zaraz coś wymyślimy. Nie. Z grubsza przyłapane, tak jakbym chciał. Tylko teraz właśnie, żeby dalej nad tym pracować, bo to mi się cały czas obsuwa. To mi się cały czas obsuwa, więc muszę sobie dorobić teraz mocowania. Już do tych blaszek sobie dorobić mocowania. No i dalej kontynuować. Myślę, że plan, kierunek ten jest całkiem dobry. Pomalutku tą kolumnę sobie obudujemy właśnie jak najcieniej się da. No i tak jak mówiłem, to idzie w kolor deski, to pójdzie w kolor deski, a to zostanie obszyte materiałem, czy skórą, czy czymś, coś wymyślę w międzyczasie. No i wiadomo, jak dywan będzie na boczkach, dywan będzie na podłodze, dywan będzie to fajnie zaniknie, to pomalowane wyjdzie, wyciągnie się wtedy na górę, zrobi się większa głębia, większa perspektywa i naprawdę myślę będzie prosto, ale schludnie i luksusowo. No i dobra, to sobie chwilowo zdjęłem. Od razu widać, gdzie będę musiał zrobić wcięcie na te przełączniczki, to już jest przyspawane. Ale teraz tak, ten element będziemy mieli na stałe, no on będzie tutaj w jednej pozycji, natomiast tutaj cała ta górna część, która będzie musiała być delikatnie większa, więc tu jeszcze to będę mógł schować, gdzieś tutaj położyć ten dolny element, bo ta górna część będzie chodziła. Nie? Czyli akurat tu sobie będę musiał zrobić podcięcie czyli bardzo istotna wtyczka. Kurczę, stacyjkę też byśmy mogli przenieść na deskę rozdzielczą w sumie. Fajnie, tu jest otwór, który był na jakieś cięgło. Czy tu był na stacyjkę właśnie otwór. I stacyjkę byśmy mogli przenieść. No jeszcze tu jest rozkminiania. Dobra, muszę teraz. Tak, ale no bo w sumie co, jakbym stacyjkę wywalił, to bym to od razu mógł to mieć mniejsze o wiele. Tak. Czyli jakbym stacyjkę wywalił z kolumny kierowniczej i wstawił sobie ją w deskę, tam mi przechodzi ten pałon wzmacniający przez całość. Nie. Będę musiał przerabiać to wzmocnienie poprzeczne. No nie wszystko uda się wymyśleć zawczasu. Nie, no dobra, to kurwa, chociaż nie wiem. Nie da rady, musiał było przerabiać cały ten pałon wzmacniający. No też by była możliwość, nie? Go przerobić. Yes, my friend. No i kolejna rozkmina. Stacyjkę przełożyć w inne miejsce. Stacyjka na desce rozdzielnej. To było fajne w sumie, żeby ona była w oryginalnym miejscu. Kurde, że wcześniej na to nie wpadłeś. No ale to nic, no to zawsze można się cofnąć krok do tyłu, tylko jak tam to wzmocnienie przerobić. No jakoś byśmy przerobili tam to wzmocnienie. No bo stacyjka jest dosyć długa, więc tam by musiała być wstawiona.
Panie Andrzeju, plan jest dobry, ale to przy trzecim przewidorzu to już będę wiedział, żeby to zrobić od razu, nie? Przełożyć sobie stacyjkę tam, deskę z kolumny kierowniczej. No i picobello, nie? No i picobello. Picobello. Dobra, no to co? To w sumie jeszcze tutaj tego nie skończyliśmy. No dobra, to najpierw skończmy sobie te blachy. To, czy tu będę miał podcięcie pod stacyjkę, to i tak nie gra roli, mogę sobie już podciąć, a dorabiać sobie tą nawierzchniową. Znaczy, najpierw sobie dorobić te blachy, skończyć tutaj, dorobić sobie to, i to będzie plan na dziś. Dorobić mocowania, na razie sobie kolumnę kierowniczą zostawimy w pamięci, żeby się przespać z tym pomysłem. Dobra, w międzyczasie rozjeździłem te schodki na kółku angielskim, żeby to lepiej wyglądało. No i dobra, teraz muszę dorobić uchwyty u góry sobie. Tu akurat jest ok, tu muszę przedłużyć. Przedłużyć, to podklepać, tak samo na tym muszę sobie górne mocowania przedłużyć, żeby to było dokręcane do tego wzmocnienia poprzecznego, które mamy pod deską. No, a tam będziemy musieli sobie wykminić to, co pokazywałem właśnie pod stacyjkę. Będę musiał po prostu przerobić sobie to wzmocnienie. I myślę, wyjdę, tak jak mówiłem, profilem do góry, tutaj cyk, i tak samo w dół. I po prostu wyszedł ten profil i będzie sześciokąt. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze, sześciokąt. Sześciokąt zrobimy sobie z profila. W środku będzie to wszystko od stacyjki. Jest. No i dobra, dorabiam sobie uchwyciki. I tutaj akurat tą dolną jednak nie będę tutaj łączył, bo po co? Tutaj będzie ładnie zachodziła sobie skórka, tu będzie ładnie zachodziła skórka. Tylko tutaj sobie to troszkę dam do góry, po prostu podrównam, żeby to ze sobą tutaj równo schodziło się. Natomiast tutaj to zamocuję sobie dwa takie uchwyty, sobie dorobię zaraz. Akurat tutaj mam w kolumnie kierowniczej dwa takie miejsca, akurat ze śrubeczkami, które były wykorzystywane do seryjnej deski rozdzielczej z Durango. I tu sobie takie coś wykorzystam. I super. Będzie tak dokręcane, a do zrobienia tych uchwycików korzystam sobie z blaszki, którą wcześniej właśnie tutaj miałem, co ją za dużo wyciąłem. To teraz sobie z niej skorzystam, bo tutaj akurat mam fajne gięcia, żeby dorobić sobie uchwyty. Mamy przycykane już, później sobie to zetniemy i obcykamy do drugiej strony uchwyty tam do kolumny. Tu mam wyszkicowany mniej więcej, gdzie te otwory na światła i na tego, i na tamten. A teraz jeszcze, jak już mamy to zamocowane, to będziemy mogli nad tym popracować, bo wcześniej nam to cały czas się zsuwało, a teraz już nam się nie będzie zsuwało, będzie łatwiej to dopracować. Także idę to założyć. O Jezu. Żeby mi się chciało, ale jak mi się nie chce.